Dzień dobry, witamy z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski. Witamy w komentarzu dnia w tych oto okolicznościach. Tak, dzisiaj słuchajcie, jeszcze awaryjnie. Mam nadzieję, że na koniec tygodnia już uda się normalnie nagrywać, a więc troszeczkę inna sceneria, tak jak widzicie, natomiast temat ważny pojawił się w rosyjskiej prasie, w ukraińskiej prasie, w amerykańskiej prasie. Temat reparacji dla Ukrainy oraz temat konfiskaty zamrożonych aktywów. Po decyzji amerykańskiej prawdopodobnie czas na Europę, natomiast zaczęło się od Wall Street Journal, tak, gdzie pojawił się artykuł, dlaczego Niemcy, z jakich powodów nie chcą, żeby ta konfiskata została wykonana. I co ciekawe, 3 artykuły, ta sama informacja, a troszeczkę inny wydźwięk w zależności od tego, gdzie się ukazało. Oczywiście to dosyć mocno rezonuje, słuchajcie, jeżeli chodzi o ukraińską, jak i rosyjską prasę. Ze strony ukraińskiej troszeczkę inny wydźwięk, ze strony rosyjskiej troszeczkę inny. Tak akurat się składa, że ja najpierw to przeczytałem na tej ukraińskiej, potem na tej rosyjskiej, na Komsomolskiej Prawdzie dosyć długi artykuł, dlaczego Niemcy nie chcą ukarać Rosji. No i tam podnoszone są te tezy z artykułu Wall Street Journal i może te tezy przytoczymy, bo myślę, że warto. Nie będziemy jak gdyby tutaj w tym momencie decydować, tak, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda, ponieważ uważamy, że to są pewne tezy i być może jakaś jest gra polityczna, jakaś presja na rząd niemiecki. Tak, że może to być również jakaś rozgrywka, ale również może to być, słuchajcie, wypadkowa kilku aspektów, tak? A więc postaramy się Wam dzisiaj je przybliżyć i sobie podyskutować, co na ten temat sądzimy z Mateuszem. Okej, pierwsze założenie jest takie, że Berlin nie chce skonfiskować środków rosyjskich ze względu na to, że może to stworzyć precedens prawny, który może spowodować, że inne kraje ruszą po odszkodowania za czas II wojny światowej. Tak, tutaj się podnosi i zarówno w artykule tym amerykańskim, ale przede wszystkim w rosyjskiej prasie to, że Niemcy mają dosyć, że tak powiem, czarne karty historii. Jeżeli chodzi o II wojnę światową, nie rozliczyli się do końca. Jeżeli chodzi o reparacje, zostały wypłacone tylko część, i jak gdyby wybranym tutaj krajom, narodom. Nie jest Związek Radziecki. Znaczy wiesz, w ukraińskiej się pisze, że Związek Radziecki, tutaj mówi się tak o tych ofiarach Holokaustu, że były wypłacone częściowo aliantom, w tym Związkowi Sowieckiemu. Natomiast porusza się obecne roszczenia, które są ze strony Polski, ze strony Grecji, tak, i udane roszczenia, co ciekawe, ze strony Włoch. Ja tu może przypomnę, Polska żąda od Berlina około 1,3 biliona dolarów, Grecja żąda ponad 300 miliardów dolarów. To są środki potężne. Tak, ale powiedzmy, że to nie jest tak, że te środki Niemcy nie wypłacają, bo niezależne sądy, na przykład włoskie, zasądziły odpowiednie kary, tak, zarówno dla reżimu tego faszystowskiego, jak i również nazistowskiego niemieckiego i są przejmowane majątki. Berlin się oczywiście sprzeciwia temu, mówiąc, że te elementy zostały już jak gdyby rozstrzygnięte, natomiast widzimy, że sprawa wcale nie jest zamknięta, i tutaj trzeba liczyć, że faktycznie Niemcy muszą rozważyć to, czy w przypadku tych reparacji w stosunku do Ukrainy i konfiskaty tego mienia, to czy nie będzie, czy nie otworzy się pewnej puszki, tak? I tu się chyba w tym artykule najwięcej temu poświęca. W moim opinii, to już może też przejdę, że wydaje mi się, że oczywiście takie lęki mogą być, natomiast pamiętajmy, że po pierwsze konfiskata
nie oznacza reparacji, to się jak gdyby nie równa, tak? Reparacje na przykład może się okazać, że w przypadku kiedy tak naprawdę kiedy zostaną wypłacone, no kiedy się by okazało, że Rosja ten konflikt przegrywa, no i wtedy reparacje są wypłacane, no jak gdyby tutaj nie jest to powiązane z konfiskatą, tak? Możemy sobie wyobrazić sytuację, że konfiskaty nie ma, a reparacje zostaną wypłacone, tak? W drugą stronę konfiskata jest, Tak. reparacje nie wypłacają Rosjanie i dopiero też trzeba stworzyć jakiś proces Tak, prawny, a więc który może jest... skoro na przykład Rosjanie będą toczyli ten konflikt długo, tudzież on zostanie w którymś momencie zamrożony, no nie ma tych reparacji oficjalnie, natomiast ta konfiskata byłaby, tak, no i tutaj ta sprawa byłaby do końca właśnie nierozstrzygnięta, więc z jednej strony można mówić, że takie obawy mogą być, tutaj oczywiście Rosjanie mówią o cynizmie, pamiętajmy też jedną rzecz, że dla rosyjskiej propagandy tym głównym przeciwnikiem w Europie to są Niemcy, tak? To jest inaczej troszeczkę niż chyba w polskiej prasie, to nie jest tak, bo my przedstawiamy Niemcy jako tych siedzących często na płocie, tak? To wielu ekspertów, natomiast jeżeli poczytamy Karaganowa, poczytamy tak Ławrowa czy samego Putina, no to wskazuje się na tą zbrodniczą działalność, zbrodniczą przeszłość Niemiec, że nie odkupili swoich win, no i że tutaj trzeba cały czas pilnować bezpieczeństwa, czytaj pilnować Niemiec, żeby nie doszło do powtórki z historii. I taki mniej więcej też jest często wydźwięk wielu rosyjskich artykułów i też rosyjskiej polityki zagranicznej. Ja chciałem zwrócić uwagę, że to wyszło ze Stanów Zjednoczonych. Jest nawet wypowiedź, bo Wall Street Journal opublikował to, jest nawet wypowiedź prawnika amerykańskiej kancelarii, który mówi, że dziwi się Niemcom co do stworzenia precedensu, bo ewidentnie teraz te prawo, które będzie uchwalane, czy ta sytuacja, która będzie miała miejsce, dotyczy tego, co się dzieje teraz, a nie tematów sprzed 80 lat. Natomiast jest tam taka szpilka lekka wbita, mówiąca, że kanclerz Niemiec Olaf Scholz jest prawnikiem z wykształcenia, miał kancelarię i nie chce dopuścić do tego, żeby powstał jakikolwiek precedens, że to jest takie ultra bezpieczne podejście. Czy sądzisz, że to jest taki, wiesz, takie rzucenie piłeczki po stronie ogródka właśnie niemieckiego, żeby w tony Olafa Scholza rzucić, żeby on musiał zareagować? Nie, ja uważam, że oczywiście gdzieś może ktoś, no mówię, to są tezy, tak, nie jesteśmy w głowach niemieckich polityków. Wydaje się ta teza mało racjonalna, natomiast no ona oczywiście rezonuje, no bo jest taka, można powiedzieć, nawet clickbaitowa, nie, że tutaj... No bo ja to widzę tak, zobacz, Amerykanie mówią, bierzemy te 8 miliardów u nas, ustawa przegłosowana, koniec tematu. Europa będzie się opierała na niemieckiej decyzji, tak naprawdę. Więc jeżeli będzie taka sytuacja, że trzeba kogoś przycisnąć i trzeba wezwać do tablicy, no to właśnie to będzie Olaf Scholz. I ten artykuł jest tak napisany, moim zdaniem, że on właśnie punktuje te Niemcy, tak je napiętnowuje i tam właśnie ten Olaf, że on tak ultrabezpieczny. Jak dla mnie to jest fałszywa teza rzucona, jeżeli już mamy tak dywagować, rzucona po to, żeby po pierwsze zirytować Niemców, no i jak zwykle wiesz co, działać na ich lękach. Pamiętajmy, że Niemcy to jest w tym momencie naród dosyć lękliwy, który wielu rzeczy się boi. No i boi się właśnie tej łatki, nie? Że w tym momencie nie wypłacamy. Ktoś otworzy szafę, wyjmie mundur po dziadku. Ale właśnie nie. Okay. Że nie wypłacają, bo się boją swojej przeszłości nazistowskiej, tak? Okay. I tutaj Amerykanie przypięli i co ciekawe Rosjanie jak gdyby to jeszcze przyklepali. Pomimo, że miał być inny wydźwięk, to jak gdyby przyklepali, powiedzieli, że Niemcy z cynizmu nie oddają. Tak, właśnie w tym momencie chyba warto wspomnieć, jak się rozkładały akcenty przy przedrukach, bo mamy przedruk z Wall Street Journal ukraiński i mamy przedruk rosyjski. Ukraiński jest w takim tonie, że
No obawiamy się tego, że Niemcy nie, że Olaf właśnie ostrożny, że na ich decyzji tak naprawdę będzie wisiało to, czy Europa podejmie taką decyzję, czy nie. Natomiast i widać w tym artykule taką obawę, taki strach przed tym, co nastąpi, natomiast po stronie rosyjskiej jest takie, jesteśmy bezpieczni, Niemcy są cyniczni i z tego cynizmu i tak dalej nie podpiszą, żeby sami nie być, żeby sami się nie wpakować do tego worka. Tak, no tutaj się mówi, że Niemcy nie będą uczestniczyć w tej rosyjskiej prasie w jawnym rabunku. Mówią, że niemiecki rząd obawia się, że takie posunięcie wywoła nowe procesy sądowe przeciwko krajowi za ich zbrodnie podczas II wojny światowej, tak? Co oznacza, że nie musimy się obawiać, bo nie będzie ukarania Rosjan. Tak? Tutaj również uważa się drugi aspekt, który ja uważam za prawdziwy bardziej. Okay. Znaczy częściowy, jako jeden z elementów, bo porusza się, że te aktywa mogą być dźwignią i elementem negocjacyjnym, jeżeli chodzi o zakończenie konfliktu. W sensie zamrożone są kartą przetargową, tak, że okej, wycofajcie się, odmrozimy wam je w jakiś tam sposób, a jeżeli zabierzemy, to nie ma odwrotu, tak? Tak, bo w tym momencie Niemcy pozbywają się, bo zobacz tak, Niemcy militarnie to jest, można powiedzieć, w tym momencie karze. Gospodarczo jest lepiej, natomiast no, dyplomatycznie, mając wpływ na Unię Europejską i na te aktywa, bo część jest oczywiście w niemieckich, a najwięcej jest w belgijskim Euroclearze, no ale mając jak gdyby pewien lewar na politykę Unii Europejskiej, no i tu poszczególnych krajów, no liczą się z tym, że dosyć z ich punktu widzenia byłoby nierozsądne pozbywać się, to jest takie myślenie niemieckie, nie? Że Rosjanie są... się lewara, tylko jaki tak, to jest lewar? Nie, że są racjonalni i że to może zostać, że to może się przydać w przyszłości, w momencie, kiedy Rosjanie się jak gdyby już zmęczą na tym froncie, Ukraińcy się też zmęczą, trzeba będzie zamrażać, no i wtedy można siąść do stołu i Niemcy powiedzą, no to my możemy to dać Ukraińcom, no chyba że zgodzicie się na. I oni to mniej więcej chcą, no i chcą być też w grze, no bo w tym momencie, jeżeli oni się pozbywają, no wyobraźmy sobie taką sytuację, jest konfiskata teraz w Stanach Zjednoczonych, jest konfiskata tutaj w Europie, te pieniądze trafiają na konta ukraińskie, tudzież, nie wiem, obligacje są wypuszczane, są jak gdyby aktywem, który gdzieś gwarantuje te obligacje. No to przecież Ukraina potem, nie wiem, nie odda tych pieniędzy i powie, a dobra, to oddajemy, bo my chcemy, żeby to było elementem pokoju, tak? No już raz pieniędzy danych, no nie odda, no bo oni będą się czuli w prawie, że to są za zbrodnie wojenne na odbudowę kraju i to są ich już pieniądze, no nikt nie będzie z rządu ukraińskiego oddawał pieniędzy, które dostał, tak? No to, a więc dopóki one są w grze, no to można je, i jest to element nacisku, zarówno na Ukrainę, tak, jak i na Rosję. No dobrze, ale to jest tak, jakby Niemcy trochę trzymali ostatnią konewkę wody, tak, za domem jest pożar, a oni mówią nie, bo może się przyda do podlania kwiatów w ogródku. Jak się wypali. Jak się wypali. Jak tak. już się wypali, tak, to ta konewka się przyda, bo i tak się wypali. No tak. Pamiętaj, że oni patrzą ze swojego punktu widzenia, nie z punktu widzenia ukraińskiego, nie z punktu widzenia polskiego, tylko na zasadzie takiej, po każdym konflikcie następuje rozejm, pokój, no i wtedy to będzie tym elementem. Jeżeli my teraz to stracimy, to straci się też wpływ na, no, wyobraźmy sobie tak, Niemcy oddają Taurusy, chyba to jest jedyna rzecz, którą, i patrioty, dają te pieniądze, no i teraz z punktu widzenia takiego cynicznego. To jaki mają lewar na Ukraińców, żeby cokolwiek się z nimi dogadywać? Tak, jaki mają lewar na Ukraińców, no i co Ukraińcy, to trochę jak z Polską, tak, oddaliśmy samoloty, oddaliśmy czołgi, no to już jesteśmy niepotrzebni z punktu widzenia, no już od nas nic nie chcą. Tak, jeżeli w tym momencie to, co chcą, no to są te elementy. Oczywiście można powiedzieć, jest jeszcze bardzo duży lewar, czyli obietnica wstąpienia do Unii Europejskiej.
no bo tutaj Niemcy jednak są kluczowi. Natomiast no jeżeli to by zostało na przykład jako elementem, że Ukraina miałaby być neutralna, czy przez ileś lat miałaby nie wstąpić, no to jest taki martwy punkt, bo to nie jest taka konkretna rzecz na dziś, na jutro, tak? Tylko powiedzmy za 10-20 lat, tak? No dobra, no ale teraz tak, Amerykanie chcą skonfiskować te pieniądze. Myślisz, że Olaf Scholz będzie w stanie to przyblokować? Będzie starał się to opóźniać, będzie starał się to, co wydawało mu się robi najlepiej, czyli tak balansować, tak, że tak, ale nie, ale musimy rozpatrzyć, ale tutaj, tak, czyli tak jak taki właśnie prawnik, tutaj trzeba wszystkie opcje wziąć, poczekajmy jeszcze miesiąc, jeszcze 2, jeszcze 3, czyli będzie grał moim zdaniem tutaj na przeczekanie, bo są następne elementy, które są wymienione w artykule. Ale to czekaj, ja w tym momencie chciałem powiedzieć tak, Rosjanie napisali prawdę. Znaczy, może nie do końca w tej kwestii, że będzie blokowane, żeby nie zostać wpakowane z nazizmem, ale jeżeli chodzi o cynizm, napisali prawdę. Bo to jest gra nasza, cyniczna. poczekaj, my tego nie wiemy, to jest nasza opinia, tak? W pewnej mierze może być jakiś inny element, który powoduje, że w głowie Scholza jest coś innego, tak? To są troszeczkę takie, wiesz, dywagacje dziennikarskie i dywagacje nasze. Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie, tak? No bo też przejdźmy może do następnych rzeczy, które też uważam za prawdziwe, bo ja uważam, że to jest wypadkowa iluś elementów, dlaczego Niemcy to blokują. A że Niemcy to blokują, no to akurat nie trzeba udowadniać, no bo sami Niemcy do tego się przyznają. Tak? Nie tylko oni zresztą, tak, bo mamy z tych krajów, które blokują, również Francuzów, chociaż tu mniej, i Włochów, tak? No i teraz przejdźmy do następnego elementu, który do tej pory był podnoszony, czyli majątki niemieckie i majątki krajów europejskich w Rosji. Czyli Niemcy obawiają się reakcji symetrycznej, a być może nawet mocniejszej ze strony Rosji i przejęcie majątków firm niemieckich w Rosji. W artykule było wymienione, że 272 firmy niemieckie wciąż działają w Rosji. Czy to dużo, czy to mało, ciężko stwierdzić, bo ciężko stwierdzić, jak duże są te firmy, jak małe są to firmy. Trzeba by było pewnie jakieś bardzo dokładne wyliczenia zrobić, do tego nie mamy dostępu, no bo chyba nikt nie ma. Ile tego majątku niemieckiego w tym momencie w tej Rosji pozostało? Wiemy, że coraz więcej firm wychodzi, wiemy, że Putin wyrzuca co niektóre firmy, przejmuje ich majątki. Wczoraj nagrywaliśmy, dzisiaj rano wyszła informacja, że Bosch i Siemens, ich fabryki zostały oddane pod zarząd Gazpromowi, nie? Więc... Tak, mówiliśmy to, prawda, w tym porannym. I tak, Rosjanie często podają te dane sprzed konfliktu, jaka była wielkość majątku, no i można tą wielkość majątku pozostawionego podzielić już przez 3 prawdopodobnie, jeżeli ktoś chce bardziej ostrożnie przez 2. Tego majątku z każdym miesiącem ubywa i trudno też jest wycenić, bo ten majątek nie tylko go ubywa na takiej zasadzie, że jest sprzedawany czy oddawany Rosjanom, ale również jest zdewastowany, o tym często mówiliśmy. W momencie, kiedy firmy zamrażają swoją działalność lub wstrzymują inwestycje, no często jeżeli chodzi o fabryki, które nie działają, no dochodzi do różnych takich był temat Volkswagena, tak, chyba, że wycinane szlifierkami jakieś urządzenia drogie, bo nie było możliwości ich uruchomienia, działania, no to można przecież na złom sprzedać, nie? Tudzież być może odsprzedać komuś i ktoś jakieś części z nich pozyska. I tu uważam, że temat jest głębszy, bo o ile Niemcy moim zdaniem trochę są naiwni, ale nie aż tak naiwni, żeby wierzyć, że ten majątek jak gdyby w tym momencie nie zostanie im zabrany, bo moim zdaniem widzą, co się dzieje, że jest tendencja do zaboru tego majątku, natomiast tam cały czas jest taka wiara, że ich polityka przez ostatnie tak naprawdę 30, 40, 50 lat była słuszna. I tu bardziej chodzi, jak dla mnie przynajmniej, i tego w artykule akurat zabrakło, wiary, znaczy
odejście od tego to byłoby odejście i przyznanie się do tego, że Kilka dekad idą w las w złym kierunku, tak? Bo tutaj się tego jawnie nie mówi, natomiast jest ta wiara w powrót że reżim jest zły. My podobnie mówimy, natomiast inne wnioski wyciągamy, ale często właśnie w tych artykułach, że reżim tak, on kiedyś się skończy i to jest taka właśnie wiara niemiecka i my musimy wrócić, tam się często pisze, w gazetach niemieckich musimy wrócić do współpracy z Rosją, tak? No bo trzeba się pogodzić z rzeczywistością w którymś momencie. Rosja nie zniknie nigdy. Rosja nigdy nie zniknie, Rosjanie też nie znikną, tak? I tutaj będzie następny, ten oczywiście reżim jest zły, ale będzie następny rząd, no i z tym rządem należałoby tutaj współpracować i chodzi o to, żeby nie palić sobie mostów. A czy to nie jest takie doświadczenie na własnej skórze? No mieli taki okres, że no mieli kiepskiego władcę. Tak, no i przyszedł czas pokoju, czas odbudowy i tutaj pozostałe kraje. I oni liczą tutaj na właśnie tak. To jest słuszna uwaga, tak, że no oni zakładają, że kiedyś, tak jak Niemcy nie zniknęły, tak również Rosja nie zniknie, to jest duży kraj, potężny, trzeba się z nimi po prostu wcześniej czy później jakoś ułożyć. No i tutaj nie chcą, no i znowuż chcą mieć pewien lewar w tym układaniu, no bo... Ale to zaraz, moim zdaniem odcięcie Rosjan jest lepszym lewarem niż takie, wiesz, niby jestem, niby mnie nie ma. Bo jak odetniesz, a Rosjanie będą potrzebowali ciebie, a będą, bo są zapóźnieni technologicznie, to oni muszą iść na ustępstwa, żebyś ty wrócił. A tak to jest takie, no okej, zabiliście trochę ludzi, wysadziliście kilka miast. No ale to właśnie, wiesz... widzisz, to jest ten element, oni uważają, że gdyby tą drogą kompromisu łatwiej jest dojść do porozumienia. Ale kompromis, to jest cyniczny kompromis w tym momencie. No nieważne jaki, ale chodzi o to, że my tutaj nie pójdziemy na taki ostry konflikt ekonomiczny z wami, tylko będziemy starać się zawsze dogadać, zawsze tą rękę próbować wyciągnąć. Jaki Rosjanie rozumieją język? Ale no znowuż, ty myślisz... Ale jaki? To Siły. A co oni próbują? No oni próbują jak gdyby pokoju, tak? Czyli mówiąc okej, no dobrze, ale... No to ale odczytują to pewnie jako słabość i będą chcieli tego korzystać. Rosjanie to odczytują jako słabość, natomiast Niemcy mówią okej, my poczekamy, przeczekamy ten rząd, przyjdzie następny, będą nas potrzebować. Przecież nie może być tak, że ktoś nie potrzebuje obecnie Niemiec w Europie. Oni cały czas postrzegają, że Rosjanie będą potrzebować technologii, będą potrzebować kapitału. Chińczycy. No i tu jest zagrożenie, które moim zdaniem Niemcy przespali, bo widzimy o tym, czy wielokrotnie mówimy, że mamy i zarówno jawny i taki, że tak powiem, intencjonalny odwrót na Azję, szczególnie na Chiny ze strony Rosji, natomiast to jest chyba nierozumiane cały czas w Niemczech i trochę, wiesz, ale ty napisy po niemiecku mamy, nie? Co? Napisy po niemiecku mamy. Mamy. No. Ale wiesz co, bo wydaje mi się, że to jest trochę tak, jak wiele osób mówi, a ja mam tam znajomych w Rosji i oni mówią, że jest tak, inni mówią, a ja mam znajomych w Rosji, inni mówią, że to jest tak, a ja mam rodzinę w Rosji i mój brat to mówi coś tam, nie? Każdy próbuje się powoływać, widzisz, na swoje doświadczenia i Niemcy też się powołują na swoje doświadczenia. Przecież oni mają tych przyjaciół Rosjan, przecież ci Rosjanie im co innego nawijają na uszy. Być może nawet ci Rosjanie w to wierzą, tak? Rozumiesz? I to jest perspektywa Rosji z punktu widzenia Niemiec. Niemiec. To tak naprawdę nie chcemy wojować, bo to nie jest, to jest taka między braćmi. My tak gramy troszeczkę. Tak, my tam wrócimy, tak, się uspokoi na tej Ukrainie, tylko musicie nam trochę pomóc, przeczekać to i tak dalej. Do tych biznesów wrócimy, tam Putin nie jest wieczny i tak dalej, i tak dalej. No i tu mamy, a więc oni postrzegają, pamiętajcie, często się postrzega pewną politykę, nie tylko jako gra interesów, tylko taki często... Patrz, eskalacyjna idzie. Często naszych odczuć. Tak? A więc no tak wygląda, tak mając jak gdyby otoczeni są też takim kokonem
jak gdyby tych rosyjskich, nazwijmy to polityków, intelektualistów, opozycji, znaczy dla mnie to pseudo-opozycji, nie, rosyjskiej. No i co ta opozycja mówi, nie, że my chcemy z wami. No dobrze, to ja rzucę jeszcze kolejny przykład. Europa musi się zjednoczyć. No to Niemcy grają troszeczkę pod prąd, bo jednak większość chyba krajów europejskich w tym momencie mówi konfiskować. No nie, większość to bym... jeżeli byśmy policzyli ilościowo, no to PKB. pewnie tak. No bo trzeba by popatrzeć tak. 3 Bałtyki, Polska, myślę Rumunia, Czechy, Finlandia, no Skandynawia, Norwegia, tak. Szwecja, no jeżeli Holandia. Ale już ludnościowo niekoniecznie. Okay. No bo mamy silne Włochy, które nie chcą. To też można sobie kiedyś porozmawiać, dlaczego Włochy. Tak, bo majątki, no i po prostu ten konflikt mało interesuje. No i raczej też są takie prorosyjskie często to spojrzenie. Tak wydaje się ten rząd Meloni bardzo tak antyrosyjsko wręcz. Wiesz co, no ale tu mogę też się powołać na własne doświadczenie. Większość Włochach, jak z nimi się rozmawia, to oni nie wiedzą, o co ten konflikt jest. Myślą, że to jest konflikt właśnie o jakieś sporne ziemie pomiędzy Rosją a Ukrainą, gdzie Rosjanie mieszkają. No bo tak była pompowana narracja. Tak, pewnie, że to tam Rosjanie mieszkają, bo mówią po rosyjsku, to tam Rosjanie mieszkają i że Ukraińcy, jest jakiś rząd, a ci mieszkańcy chcą do tej Rosji. No i tam to jest to inaczej postrzegane. No bo tu na tym przykładzie tego jednego artykułu widzimy, jak można sprzedać zupełnie inną narrację w zależności od tego, jaki kraj tą informację podaje. Ukraińcy podają jako pesymistyczną, Rosjanie jako optymistyczną, Amerykanie uderzają w tony niemieckie. Każdy właściwie kraj do jednej informacji zrobił sobie zupełnie inną narrację. I my teraz z Polski, jako Polski Głos, też wyciągamy trochę inne wnioski. Tak, no tutaj słuchajcie, cały czas Niemcy też podkreślają, tak, mamy też wypowiedź szefa niemieckiego Ministerstwa Sprawiedliwości, Marco Buschmanna, który doszedł do wniosku, że konfiskata rosyjskiego majątku jest prawnie niemożliwa, tak, no więc mamy takie dosyć mocne stwierdzenia. No i teraz możemy troszeczkę wybiec też w przyszłość, no bo będziemy mieli sytuację taką, że no Niemcy będą w tym momencie pod takim dosyć dużym naciskiem ze strony USA, jak i krajów takich jak Polska, właśnie Skandynawia. No i też będą w takiej sytuacji, że no będziemy mieli za moment tą ofensywę letnią. Ukraińcy będą potrzebowali coraz więcej broni, amunicji, pieniędzy. Niemcy nie potrafią wytrzymywać też presji. Chociaż w mojej ocenie będą próbowali trzymać się tego majątku, ale żeby w sensie wytrzymywać presji, że się poddadzą pod naciskiem, nie wiem, na przykład Amerykanów? Do tej pory się poddawali, tak? Bo jeżeli chodzi o te militarne rzeczy, jest teraz presja w stosunku do Niemiec w przypadku Taurusów. Nawet ze strony polskiej ostatnio mieliśmy wypowiedź wzywającą Niemców, co się do tej pory rzadko spotykało. Wzywającą do, przynajmniej jeżeli chodzi o ten rząd, wzywającą do tego, żeby Niemcy przekazali te Taurusy, tak, mamy wypowiedź Sikorskiego. Zobaczymy, bo jest moim zdaniem, wydaje się, że Niemcy pod wpływem nacisków będą szukali, jak to Niemcy, kompromisu. Czyli żeby, tylko to się nie, nie można, połowę zabrać? Żeby może mniej zabrać, żeby wyszły obligacje. No te obligacje akurat złe nie są. Tak, ale wiesz, ale to zostanie odebrane w Rosji negatywnie, czyli jak zwykle takie, jak często kompromisy. Czyli tak czy siak Rosjanie nie zostawią suchej nitki na Niemcach, nawet jeżeli będzie to jakiś krzywy kompromis korzystny dla Rosji. Tak, bo ta miłość jest taka niewdzięczna, patologiczna, tak? To znaczy Niemcy kochają tych często właśnie przyjaciół Rosjan, natomiast ci Rosjanie jak gdyby uznają to jest taki za pijak, słabość. co bije żonę. Tak. Troszeczkę tak. Tak, oni dobrzy, tak? Czasem tylko zagrożą, że nas zbombardują i
to Tak, wszystko. pamiętajmy, że ta obecna polityka tego reżimu jest mocno antyniemiecka, czego chyba cały czas nie pojmują, bo to jest też taka zmiana, tak, no z jakiejś tam miłości, ze współpracy, no bo pamiętajmy, że tutaj przecież te rządy putinowskie, no to jeżeli chodzi o współpracę z firmami niemieckimi, szczególnie tymi koncernami, no to dosyć taka długa, miłość, tak, była, tak, i może głęboka. Natomiast no teraz widzimy taką totalną zmianę i Niemcy jak gdyby też nie pojmują dlaczego. To trochę jak taki zdradzony kochanek, tak, nie pojmuje dlaczego ten drugi kochanek go zostawił, no bo przecież miał wszystko, tak. Teoretycznie. Mieliśmy ten Nord Stream, był ten handel, na wiele ustępstw tak naprawdę cały czas na przykład w Niemczech nie jest zrozumiany po co ten konflikt, przecież na wiele ustępstw by Niemcy poszli. No tak, byle zachować, wiesz, relacje biznesowe i byle A więc, kasa. że wiesz, że tak naprawdę Rosjanie mogli to uzyskać drogą pokojową, nie trzeba było wywoływać konfliktu, dlatego tu jest cały czas takie, wiesz, pojęcie, że jak doprowadzimy do rozejmu, no to dogadamy się, tak? To jest zawsze tak, pójdziemy na jakiś kompromis, jakoś się dogadamy, Mińsk 74, tak, i tak dalej, nie? Szczególnie po tej stronie socjaldemokracji, tak, i tych partii lewicowych, no nie mówiąc oczywiście o AfD, która jest jak gdyby otwarcie prorosyjskie. Co jest też bardzo korzystne, tak myślę sobie, dla rządu niemieckiego w tym momencie, bo można pokazać tak, że my nie, bo tu są ci. Tak, tu wiesz, są ci źli, tak, tu naprawdę są są ci ci źli, tak, no to my pomagamy. tu tak. Co prawda jeden krok do tyłu, ale 2-3 do przodu, a więc zobaczcie, kiedyś to nic, a teraz w ogóle najwięcej wysyłamy albo najwięcej obiecujemy i tak dalej. Co nie oznacza, że faktycznie widzimy tą zmianę, tylko jak to zwykle zmiany w Niemczech, właśnie to jest taki kompromis, trochę do przodu, trochę do tyłu, żeby nie za szybko. Nie? No i to jest też nasza perspektywa, tak jak mówisz, no bo my byśmy chcieli, żeby, wiesz, Rosjan podpalić, zostawić samych sobie i zabrać im wszystkie pieniądze i żeby był w końcu spokój, nie? Tak, a to z ich punktu widzenia, no ale po co? No trzeba będzie jakieś biznesy robić, po co mamy tutaj te biznesy sobie? Te złoża gazu same się nie wydobędą, nie? Więc... No i to słuchajcie, tak to wygląda. Czy tam jeszcze mamy jakieś elementy, jeżeli chodzi o tą ocenę? Nie, myślę, że ten artykuł jest na tyle prosty i czytelny, że można to tak zostawić. Słuchajcie, dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, podajcie komentarz. Napisy są po niemiecku, jeżeli macie rodzinę w Niemczech. Możecie wysłać. Bardzo zapraszamy do oglądania Kremlinki również właśnie w Niemczech. My nie jesteśmy antyniemieccy, my nie jesteśmy antyrosyjscy, antyukraińscy. My po prostu mówimy nasze perspektywy, chwalimy lub ganimy jakieś pojedyncze dokonania i tyle. Dobrze, dziękujemy, do usłyszenia, zobaczenia w jutrzejszym cepie. Trzymajcie się, cześć.